Kiedy SCS Software poinformowało nas, że kolejnym stanem po Waszyngtonie do American Truck Simulator będzie Utah, pojawiło się pytanie, jakie miasta i jakie drogi zobaczymy właśnie w tym stanie. W tym odcinku przedstawię prawdopodobne miasta i drogi, które mogą pojawić się w tym DLC. Zapraszam. Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj omówię, jakie możliwe miejscowości i drogi pojawią się w nadchodzącym DLC Utah. Źródła, z których skorzystałem, są w opisie filmu. Tymi najważniejszymi są mapa fanmade'owa stworzona przez użytkownika ADS678, która prezentuje możliwy wygląd całej Ameryki Północnej i poszczególnych przyszłych DLC mapowych, i strona o stanie Utah na stronie Truck Simulator Wiki. Dzięki tym źródłom na mojej liście miejscowości znajduje się 13 miast i są to Logan, Ogden, Salt Lake City, która jest stolicą tego stanu, Provo, Delta, Cedar City, St. George, Kanab, Blanding, Moab, Celina, Price i Vernal. Muszę jeszcze zaznaczyć, że miasta widokowe nie są brane tutaj pod uwagę, a jeśli chodzi o te wymienione miasta, to raczej nie trzeba nic więcej o nich mówić. Patrząc na charakterystykę budowania stanów przez SCS i na lokalizację poszczególnych miast w rzeczywistości, to raczej są to pewne miejscowości, więc myślę, że autor tej mapy nie mylił się w przypadku wyboru tych miast. Ale żeby ten odcinek nie był tak krótki, to czas jeszcze na drogi. SCS w przypadku ATS-a numeruje wszystkie drogi i nie występują tutaj drogi typu no name jak w ETS 2. Na początku autostrady międzystanowe. Możemy być pewni Interstate 15, która będzie najdłuższa w tym stanie wśród autostrad międzystanowych. Będzie przebiegała przez St. George, Cedar City, Provo, Salt Lake City, Ogden i Logan. Kolejna to Interstate 70, która biegnie przez miasto Celina. Na pewno spodziewamy się też Interstate 80, która połączy nas z Nevady aż do stolicy Utah, czyli Salt Lake City. Ostatnia międzystanówka, a zarazem najkrótsza, to 84, która biegnie na południowy wschód od miasta Ogden. Teraz czas na amerykańskie highwaye. Mogą pojawić się takie drogi jak numer 6, która leci przez miasto Delta, numer 40, która jest na wschód od miasta Provo, numer 50, która połączy Nevadę z Utah aż do miasta Delta, numer 89, która od miejscowości Kanab leci wzdłuż Interstate 15 aż do miasta Provo z przerwą na kawałek Interstate 70, numer 163, która połączy Arizonę z najdłuższą drogą numer 191, która ta właśnie ciągnie się wzdłuż wschodniej granicy Utah i leci przez Blanding, Moab, Price i Vernal. A na koniec lokalne drogi. Na wschód od Cedar City może pojawić się droga numer 14, idąc dalej na wschód może pojawić się droga numer 12, która potem zmieni się w drogę numer 24, a z niej można zjechać na drogę numer 95, która leci w kierunku Blanding. A na zachód od Cedar City pojawi się droga numer 56. I jeśli chodzi o ten film, to tyle. Przedstawione miasta i drogi możemy spodziewać się w około 85% w DLC Utah, ale na oficjalną listę tych miejsc musimy jeszcze poczekać do premiery tego DLC. I w sumie to tyle, a więc zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, udostępnienia, zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!